Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Opowiem dzisiaj o rodzajach dysz do szczotek Waterfed, o listwach spłukujących, o rodzajach szyb, które dysze do których szyb wybrać. Także zapraszam Was na część wiedzową. Ok, podstawą do tego, żeby w ogóle zrozumieć, jakie dysze są do czego, jest zrozumienie, jak działają szyby, jak one przyjmują wodę. No i wyróżniamy dwa główne rodzaje szyb. Takie jakie szyby były od zawsze, to są szyby hydrofilowe i one kochają wodę. Chcą ją, ta woda się do nich klei. Jest po zmoczeniu tej szyby ta woda jest ładnie po całości, że tak powiem, przyklejona i te szyby potrzebują większego ciśnienia i one się nam szybciej brudzą przez to, że po prostu łatwiej do nich się wszystko przykleja. Drugi rodzaj szyb to są szyby hydrofobowe i to są takie szyby nowszej technologii. Może widzieliście na biurowcach takie szyby, które nie mają ram, tylko mają taką uszczelkę między jedną a drugą szybą. No to jest właśnie ten rodzaj szyb. No ten sam efekt możemy osiągnąć, powiedzmy, stosując jakieś środki hydrofobowe. Przez to ten brud do tej szyby się nam nie przykleja. No i tą szybę trudniej się też płuka. No i teraz płynnie przejdę do tego, jakie dysze do których szyb są lepsze i dlaczego. Do szyb tych hydrofilowych używamy dysz prostych, które mają taki strumień prosty. W angielsku to tam jest pencil, otołówka. I one zapewniają większe ciśnienie, mocniej uderzają w tą szybę, przez co są w stanie lepiej tą wodę spłukać. No dobra, tu mamy przykład szyby hydrofilowej, czyli takiej, która przyjmie nam całą wodę. Widzicie? Ona przykleiła całą wodę, wszystko leci nam jednym równym strumieniem. Tą szybę dużo szybciej można spłukać tymi dyszami. I one są precyzyjne, widzicie, nie pryska nigdzie dookoła. Z niewielkiej odległości ciśnienie jest większe. Znacznie szybciej tą szybę możemy spłukać w ten sposób. Do szyb hydrofobowych używamy tych dysz spryskujących, które tak rozchodzi się ta woda na boki. Jeśli chodzi o te dysze spryskujące, to tutaj akurat producent, którego bardzo dużo sprzedajemy w Polsce i za granicę, oferuje dwa rodzaje tych spryskujących. Są o kącie tutaj na wyjściu z tej dyszy 100 stopni, ten akurat szary jest 100 stopni, a ten czerwony jest 50 stopni, czyli jest taki bardziej wąski. Pokażemy w praktyce, jak to wygląda i coś jeszcze o tym opowiem. Na szybach samochodu jest powłoka hydrofobowa, więc działają dokładnie tak jak szyba hydrofobowa. No i teraz zwróćcie uwagę, jaką ta dysza robi zadymkę tutaj dookoła, nie? Dlatego mówiłem, że jest niewskazane to do używania przy ramach, no bo jest nie ma tutaj precyzji. Jeżeli to są te szyby hydrofobowe, no to one nie mają ram i możemy sobie pozwolić na to, żeby sobie po całej tej szybie lać. No i teraz zwróćcie uwagę, ta woda spływa różnymi tutaj drogami, no i dzięki temu, że ten strumień jest rozproszony i ma dużą powierzchnię taką pod tym kątem równoległym do ziemi, no to jesteśmy w stanie fajnie to spłukać. Jeżeli mamy dysze proste, są dwa strumienie i dużo trudniej jest nam tą szybę po prostu spłukać, dużo trudniej jest nam to ogarnąć. No i teraz zwróćcie uwagę, tam wcześniej były dysze 100 stopni, teraz są dysze 50 stopni, no i one mają tutaj dużo węższy po prostu strumień. One są bardziej w kierunku tych dysz prostych, robią mniej, że tak powiem, takiej zadymy wodnej, więc są też lepsze do niższego ciśnienia. Jeżeli to ciśnienie jest wysokie, no to tamta dysza robi totalny bałagan, ta przy wysokim ciśnieniu się na pewno lepiej sprawdzi. No i ona też nam działa tak, że tworzy nam po prostu taką mgiełkę na tej szybie i jest w stanie dobrze dojść do każdego po prostu zakamarka, który jest. Tu mamy naprawdę małą szybkę, ale przy dużych szybach to dobrze widać po prostu, ile więcej czasu zajmie nam na przykład spłukiwanie takiego okna nad tymi dyszami prostymi. Jeśli chodzi o te dysze proste, to mamy średnicę otworu różną. No i im jest węższa średnica, na przykład w tych dyszach niebieskich jest średnica 1,4 mm, no to tym dalszy będzie ten strumień, tym mocniejsze będzie to ciśnienie. No i teraz tak naprawdę mamy jeszcze wersję 2 mm, która jest powiedzmy takim standardem czymś pośrodku i wersję 3 mm. No i teraz tak naprawdę zależy to od tego, jak dużo wody chcemy podać. No bo jeżeli będziemy myć bardzo dużym ciśnieniem, dużo wody się będzie lało, będą powiedzmy tylko 2 dysze w szczotce, nie 4, no to ten 1,4 mm będzie pewnie lał nam na przykład na 5 metrów. No i jeżeli przyłożymy coś takiego do szyby, no to więcej tej wody nam się rozpryska dookoła niż trafi na samą szybę.
Więc to jest po prostu bez sensu i wtedy należy wybrać te dysze z większym otworem po to, żeby ten strumień był optymalny. Taki optymalny moim zdaniem no to jest metr, 2 metry maksymalnie. To już jest duży strumień, czasem poniżej metra nawet też jest ok. Wtedy po prostu nam ta woda nie odpryskuje wszędzie dookoła, tylko trafia w większości na szybę i stamtąd po prostu spływa po szybie. Dobra, to są dysze te proste. Mają prosty strumień, jak widzicie, on na żadne strony się nie rozprasza. No i to jest ten rozmiar 2 mm, czyli ten środkowy. No i zobaczmy, jak on się zachowuje na tej szybie hydrofobowej. No i tutaj, żeby to dobrze spłukać, to musielibyśmy robić takie bardzo ruchy praktycznie w tym samym poziomie stopniowo. Normalnie chcemy spłukiwać tak, żeby to było szybko. No i zwróćcie uwagę, że tam zawsze jest jakaś przerwa niespłukana. A przy tamtych dyszach tego nie było. Ona była w stanie tymi małymi kropelkami wody po prostu zgarnąć całą tą powierzchnię. Tutaj musimy spłukiwać tak, żeby tutaj był efekt. A przy tamtej dysze rozproszonej możemy to robić po prostu szybciej. Nie? A tu jeżeli spłukamy szybciej, to prędzej czy później to się pominie, bo ta szyba nie ma wody i idą tymi stróżkami. Zawsze jakiś tam fragment, kropelka zostanie brudna. Te dysze proste też są bardziej precyzyjne, przez co jeżeli na przykład spłukujemy blisko ramy, to jesteśmy w stanie fajnie wycelować po prostu pod samą uszczelkę, bo jeżeli spłukujemy po uszczelce, to jest szansa, że nam gdzieś ta woda brudna znowu z tej uszczelki wyleci. Natomiast te dysze spryskujące są mniej precyzyjne, więc jeżeli ich używamy do tych okien z ramami, no to jest duże prawdopodobieństwo, że jakiś wyciek tam nam spod tej ramy poleci, no bo po prostu zbliżamy się do ramy i tak naprawdę ta woda nam tam pryska nie do końca kontrolowanie i jest szansa, że wtedy nam będzie pryskać po prostu na ramę i ten brud nam wyleci. Także to też jest ważne, na to też zwróćcie sobie uwagę. Ok, jeśli chodzi o sposób montażu, to w przypadku dysz Gardinera wkładamy tutaj dyszę do środka i dostajemy taki fajny gadżet, którym możemy te dysze tutaj przekręcić wygodnie i tak samo je zdemontować. No i do tego na tym systemie push-fitowym z łączek wpinamy wężyk. A jeśli chodzi o szczotki Streamline'a, które również znajdziecie w naszym sklepie, no to poprzez przekręcenie o 90 stopni je tutaj wkładamy. No i Streamline oferuje dysze proste i dysze też rozproszone, bez już różnych rozmiarów. Jeśli chodzi o ilość dysz, to w tych mniejszych szczotkach mamy 2 dysze, w szczotkach 35 i 45 cm mamy po 4 dysze. Dzięki temu możemy po prostu przy większej szczotce spłukiwać więcej. No i tutaj właśnie warto zwrócić uwagę na tą średnicę i ten po prostu rodzaj strumienia, który nam wpływa, no bo jeżeli podamy taką samą ilość wody na 4 dysze zamiast na 2, no to ten strumień będzie właśnie miał 2 razy mniejsze ciśnienie, więc wtedy często się trzeba zastanowić nad tym, czy właśnie zmienić średnicę tej dyszy, czy nie. Ostatnią, najnowszą technologią spłukiwania są takie listwy spłukujące. One mają tutaj wiele otworów na górze. Montujemy je jakby tutaj pomiędzy gniazdem a szczotką. Na, że tak powiem, różnej wysokości można zamontować. No i co to daje? Daje to jakby to, że ten strumień jest, powiedzmy, są to te proste strumienie, tutaj nie spryskujące, ale są w wielu miejscach, więc powiedzmy mogą spełnić oczekiwania i tych szyb hydrofilowych, i tych szyb hydrofobowych. Mogą się sprawdzić i na tych, no bo spłukują całą powierzchnię i jednocześnie są precyzyjne i mają, powiedzmy, duże ciśnienie, bo te otworki są naprawdę małe, więc są dość uniwersalne. Spłukuje równomiernie, fajnie. O, i widzicie, że strumień wody jest jakby nad włosem. Można spłukiwać po prostu opartą szczotką. A przy szybie hydrofilowej działa to w ten sposób. No i dzięki temu, że ta listwa jest tutaj na górze, to my podczas spłukiwania nie musimy jakby odrywać szczotki od szyby. No bo normalnie myjemy i odrywamy szczotkę, żeby spłukać, po to, że jakby na tych włosach zawsze jest trochę brudu. Jeżeli zostawimy tą szczotkę i będziemy spłukiwać dotykając szczotki, no to nam się jakby te górne włosy i tak będą ponad strumieniem i zostawią nam jakiś brud na szybie, no to tutaj mamy strumień zawsze ponad tą szczotką. Więc możemy opierać po prostu
szczotkę o szybę, o ile jakby ten strumień zawsze jest nad włosami, no i sobie stopniowo zjechać w ten sposób na sam dół szyby i spłukać bez ryzyka, że nam po prostu ten brud zostanie, no bo strumień zawsze jest na samej górze. No i to jest mega rzecz, jeżeli chodzi o mycie na wysokościach, bo jeżeli myliście już okna w tej technologii, to wiecie, że ten kij i to spłukiwanie często jest największym wyzwaniem, szczególnie podczas długich dni pracy. To tyle, jeśli chodzi o materiał o dyszach i o szybach. Także mam nadzieję, że pomogłem Wam zrozumieć, o co w tym chodzi i będziecie wiedzieli, które dysze wybrać do których szyb. Dzięki, w tym materiale to tyle. Heja.